Cześć, witajcie. Wracamy, można powiedzieć, po wakacyjnej przerwie do budowy Yamato. Tak jak zapowiadałem, zajmiemy się teraz elementami fototrawionymi. Opowiem, jakie narzędzia będą przydatne przy pracy z blaszkami i jak się z takimi drobnymi częściami obchodzić. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam do oglądania. Na naszym kanale mamy już dobrze ponad 50 filmów na różne tematy związane z budową modeli, ale dopiero teraz zabieramy się za elementy fototrawione. Można powiedzieć, że nie jest to przypadek, bo na pewno nie polecam nikomu zaczynać zabawy z modelarstwem od razu od modelu z takim zestawem dodatków. Raczej dopiero kiedy zbudujemy starannie już kilka modeli z samego plastiku i wyjdą one nam tak, jak tego oczekiwaliśmy, czy wręcz nawet będziemy czuli niedosyt, że detali mogłoby być nieco więcej. Wtedy do kolejnego modelu możemy już właśnie dokupić sobie taki komplet blaszek lub też wybrać model, który już takie elementy zawiera w zestawie. Cała trudność, jeśli chodzi o elementy fototrawione, wynika właściwie z tego, że są to w większości części niezwykle drobne i praca z nimi wymaga dużo precyzji, a także odpowiednich narzędzi. Zacznę od tego, jak takie części wycinać. Będziemy potrzebowali jakiegoś rodzaju twardą podkładkę. Może to być kawałek szkła, na przykład z ramki na zdjęcia. Można użyć kawałka pleksji, a nawet metalowej linijki. Ja akurat używam małego arkusza zwykłego gipsu. Jest to, wydaje mi się, rozsądne rozwiązanie, bo nie tępi tak bardzo ostrza jak szkło czy metal. Z drugiej strony gips jest wystarczająco twardy i w trakcie odcinania części nie zniekształca jej. Na pewno do wycinania nie nadaje się taka mata do cięcia. Zobaczcie, co się dzieje z blaszką, kiedy próbuję ją przeciąć na takiej macie. Jest ona po prostu za miękka i przez to element nam się wygina. Czegoś takiego lepiej uniknąć. Tylko na twardym podłożu część możemy odciąć równo. Jak widzicie, używam tutaj zaokrąglonego ostrza. Taki kształt jest trochę skuteczniejszy i też wygodniejszy od prostego ostrza przy odcinaniu części fototrawionych. Zwykle po wycięciu zostaje nam jakaś nierówność, którą, podobnie jak w przypadku części plastikowych, wypada wyrównać. Można użyć takiego samego rodzaju pilników jak do plastiku, ale lepiej spisują się tutaj pilniki diamentowe. Jak sama nazwa wskazuje, są to pilniki z nasypem właśnie diamentowym, oczywiście jest to diament syntetyczny. Takie pilniki dużo lepiej od na przykład zwykłych iglaków radzą sobie ze szlifowaniem mosiężnych blaszek. Problemem przy szlifowaniu jest też odpowiednie chwycenie tak małego elementu. Trzymanie go w palcach nie zawsze się sprawdza. Penseta też może okazać się za słaba i taki element w trakcie szlifowania będzie się poruszał. Przydadzą się tego typu szczypce. To są akurat dwa rodzaje szczypiec firmy Tamiya. Różnią się one wielkością i kształtem końcówek, ale generalnie chodzi o to, że są one płaskie od wewnątrz. Dzięki temu na części nie odbije nam się ślad po takiej tarce, ząbkach charakterystycznych dla zwykłych kombinerek czy niektórych penset. Trzymając część w takich szczypcach możemy ją wygodnie wyrównać. Oprócz tego przydają się też one do zaginania blaszek. Niektóre elementy wymagają właśnie uformowania w odpowiedni kształt. Zwykle na elemencie fototrawionym, który trzeba uformować, mamy wyżłobioną linię, po której zagięcie ma przebiegać i prostsze elementy można uformować przy pomocy tego typu szczypiec, a nawet czasami po prostu w palcach. Oczywiście tutaj sprawdzi się dowolne tego typu narzędzie. Ważne, żeby tylko końcówki szczypiec były gładkie od wewnątrz. Jak już jesteśmy przy formowaniu części, to oczywiście trzeba wspomnieć o tak zwanych zaginarkach. Zaginarka jest to przyrząd, który składa się zawsze z solidnej podstawy, czyli pola roboczego oraz takiej ponacinanej górnej płytki.
Obie płytki stalowe lub też w niektórych modelach zaginarek aluminiowe połączone są śrubami, które zwykle osadzone są też na sprężynach. Dzięki temu w momencie odkręcania śruby górna płytka podnosi się do góry i powstaje szczelina, w którą można wsunąć blaszkę przeznaczoną do uformowania. Teraz dokręcamy śruby i taką żyletką podważamy element. Różne szerokości tych zębów przydają się wtedy, kiedy mamy element taki jak ten i możemy za jednym zamachem zagiąć blaszkę na przykład z 3 stron. Górną płytę można zwykle odkręcić całkowicie i obrócić. Dzięki temu mamy prostą krawędź na całej długości zaginarki. To jest przydatne przy długich elementach. Jeśli chodzi o producentów takich narzędzi, to co widzicie są to stalowe, bardzo solidne zaginarki węgierskiej firmy RP Tools. Występują one w kilku rozmiarach, zarówno jeśli chodzi o długość, jak i głębokość pola roboczego. Seria Pirania jest to właśnie seria o nieco większej głębokości. Chciałem Wam jeszcze pokazać dwie takie mniej typowe zaginarki. Tym razem jest to czeska firma Suder. Zaginarki wykonane są z aluminium. Ta mniejsza o symbolu ST011 jest takim narzędziem uniwersalnym. Górna płytka zamocowana jest na jednej śrubce, niestety bez sprężyny, ale za to z drugiej strony mamy takie gniazda do formowania blaszek w kształt walca. Coś takiego też może się przydać. I tutaj widzicie takie nacięcia na krawędzi, to z kolei służy do formowania uchwytów z drutu. Także otrzymujemy takie narzędzie 3 w 1. Ostatnia zaginarka ST017 różni się od pozostałych tym, że posiada ruchomą dolną płytę, co jest przydatne przy zaginaniu bardzo długich części. Poza zaginaniem blaszek pod kątem często trzeba też element zaokrąglić. Można to zrobić spokojnie, nawet bez takiego szablonu jak tutaj. Wystarczy kawałek prostego pręta i z jego pomocą rolujemy część. Można tutaj użyć większego wiertła, czy też rękojeści nożyka. Jeżeli formować będziemy na miękkim podłożu, to zaokrąglenie będzie robić się po prostu łatwiej. Kiedy części mamy już uformowane, to przechodzimy do klejenia. Zarówno do przyklejania metalowych części do plastiku, jak i do sklejania ich ze sobą używa się przede wszystkim kleju cyjanoakrylowego. Jest to sposób najprostszy. Do wszystkich drobnych części najodpowiedniejszy będzie rzadki klej. Warto jednak też mieć w zanadrzu klej średni lub gęsty, a nawet taki w formie żelowej. Chodzi o to, że czym rzadszy klej, tym szybciej będzie wiązał, a więc stosując klej gęsty mamy po prostu więcej czasu na ewentualne poprawki. Niestety kosztem tego, że ślady po gęstym kleju będą bardziej widoczne, po prostu nakłada się on tak jakby większymi warstwami. Do klejów cyjanoakrylowych występuje też aktywator, przyspieszacz, który dodany na spoinę niemal natychmiast ją utwardza. Czasami to się przydaje, ale z moich obserwacji wynika, że połączenie klejone z przyspieszaczem jest nieco słabsze od takiego, które utwardza się samoczynnie. Kleje CA są też wrażliwe na wilgotność powietrza. Przy wysokiej wilgotności polimeryzacja, czyli wysychanie kleju, zachodzi szybciej i podobnie jak przy zastosowaniu aktywatora spoina jest osłabiona. Dlatego najlepsze efekty daje
przyklejenie części możliwie niewielką ilością kleju i pozostawienie jej do spokojnego wyschnięcia w suchym miejscu. Z ciekawostek dodam jeszcze, że klej cyjanoakrylowy, czyli popularny superglue, jest od czasów wojny w Wietnamie stosowany w medycynie. Cyjanoakrylany odkrył przypadkiem Harry Coover z firmy Kodak w czasie II wojny światowej, kiedy to dostał zlecenie na opracowanie nowego tworzywa do produkcji celowników lotniczych. Cyjanoakryl był jedną z nieudanych prób, ale po latach do tego odkrycia wrócił i tak powstał superklej. Właśnie w Wietnamie Amerykanie testowali ten środek i w postaci aerozolu cyjanoakryl stosowano na otwarte rany w celu zablokowania krwotoków. Pomysł można powiedzieć szalony, ale nie da się ukryć, że ten klej uratował życie wielu żołnierzom. I wracamy do tematu. Poza klejeniem blaszki ze sobą można też lutować. Jest to sposób na pewno solidniejszy, bo połączenie lutowane będzie bardzo trwałe, ale też lutowanie jest bardziej czasochłonne i nie zawsze uzasadnione. Przy Yamato, z tego co widzę, nie będzie za bardzo okazji na pokazanie, jak to wygląda, ale tutaj możecie zobaczyć błotnik od czołgów w skali 1:35 od Shermana. Wydaje mi się, że największy sens lutowanie ma dla dużych części, takich jak ta. Właśnie mamy tutaj takie połączenie krawędziowe i dzięki zlutowaniu cały element będzie bardzo wytrzymały, nie rozklei nam się na pewno w trakcie dalszych prac nad modelem. Ok, można powiedzieć, że część teoretyczną mamy za sobą. W następnym odcinku będę kontynuował budowę Yamato i postaram się nieco przyspieszyć z wrzucaniem nowych filmów, tak aby nowy materiał pojawiał się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozjaśnił Wam temat elementów fototrawionych. Jeśli coś pominąłem albo jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, cześć.